I ściągamy tę klapkę. Ściągamy naszą baterię, kartę pamięci i kartę SIM. I teraz mamy do tracenia, zobaczmy, tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6 śrubka. W tym przypadku są to śrubki wszystkie gwiazdkowe, tylko że nie wszystkie są jednakowego rozmiaru, więc sobie zobaczcie, tu będą pewnie mniejsze, tu jest większa, tu jest większa i tu jest większa. Tu są takie same jak w Nokii 3 czy 10, tutaj w tym miejscu, w tym i tutaj w tym. Jedna, druga i tutaj trzecia. A tutaj 3 są innego rozmiaru, w tym przypadku ciut mniejsze jak właśnie te gwiazdkowe Nokii 3 czy 10. Tutaj jest 3, 4 już, 5 i tutaj 6. Więc pamiętajcie, by tutaj w tych 3 miejscach przykręcić mniejsze śrubeczki, a tutaj mają być większe, znaczy szersze, tak, szersze. To sobie odkładamy na bok, w innym miejscu, te węższe. I teraz zobaczcie, tutaj nam puściło, jeśli chodzi o tę Nokię. Tutaj po długości możemy sobie delikatnie przejechać pazurkiem. Tutaj po całej długości. Oczywiście nie robimy tego na siłę, bo tam w środku widzimy tasiemkę, by ją nie uszkodzić, to taśma główna, która tutaj łączy nam przód z tyłem. O, i w końcu nam odpięło. I teraz zobaczmy, tu jest nasza tasiemka. Tutaj sobie wypinamy naszą płytę główną. Tutaj sobie wypinamy naszą płytę główną, zobaczmy, tutaj ze środka, podwadzamy ją tutaj odpowiednim narzędziem. Zobaczcie, tutaj dość ciężko oporowo nam chodzi. O, i wszystko już wyszło, zobaczmy, tutaj cała nasza płyta. Tu jest, widzimy, taśma główna. Tutaj po drugiej stronie. Tu się dokładnie znajduje, więc jak będziecie tą płytę wraz tutaj z tylnym korpusikiem demontować, to pamiętajcie oczywiście o tym, że pod nią jest tutaj od razu właśnie tasiemka, by uważać, by ją nie uszkodzić, bo szkoda by było. Tu jest w tym miejscu. Tu akurat jest tasiemka od tutaj slotu karty SIM i karty pamięci. Tutaj zobaczmy, przybliżę sobie, bo troszkę się oddaliłem. Tak to wygląda. I tu zobaczmy, wleciała nam klawiaturka numeryczna. Tu płyta główna wraz z główną taśmą. Tu sobie oczywiście odpinamy naszą główną taśmę w bardzo prosty sposób. Sobie tutaj odpinamy. I tak wygląda płyta w Nokii E66. No, troszkę zbliżona do Nokii E70, E52, troszkę tak kolorystycznie. I tutaj zasięg bardzo prosto wyciągamy. I tutaj nam wypięło od razu, tu zobaczmy naszą zapinkę.
klawiaturki numeryczno-funkcyjnej. I teraz zobaczmy tutaj drugą stronę. W tym przypadku mamy tylko do odkręcenia dwie śrubeczki. Tutaj u samej góry. Tu jedna i tu druga. Są to śrubki właśnie te mniejsze, węższe, ale też gwiazdkowe. Sobie odkręcamy je i odkładamy w inne miejsce, by nie pomylić. I teraz zobaczmy, tutaj podwadzamy w tym miejscu. I tak samo po drugiej stronie. I teraz wypinamy najlepiej pazurkami całe to wnętrze tego telefoniku. O, w bardzo szybki sposób nam to wszystko wyleciało, a raczej się posypało. I tutaj zobaczmy, jeszcze mamy do wymontowania nasz wyświetlacz. No w tym przypadku w tej Nokii często się psuje wyświetlacz, więc teraz pewnie będziecie wiedzieć, jak to się mniej więcej szybko robi. Tutaj odpinamy sobie nasz wyświetlacz w tym miejscu i teraz szukamy takiego najfajniejszego miejsca na wyświetlaczu, gdzie można podwadzić, by go nie uszkodzić. Ja tutaj znalazłem sobie na samym końcu. Tutaj zobaczcie, tutaj i tutaj po troszku sobie do góry jadę i widzicie, już nasz wyświetlacz jest tutaj prawidłowo wymontowany. Z Sony Ericssonów, Siemensów, Motorola i innych ciekawych telefonów klasycznych. Więcej informacji odnośnie tego telefonu, tego modelu zobaczcie sobie pod tym filmem. Cześć!